Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj z bardzo ciekawego sowieckiego memoriału, ale zanim o miejscu, to troszeczkę ogłoszeń. Po pierwsze, z racji, że zebrało nas się trochę osób, czego się nie spodziewałem, bo kanał tak naprawdę miał być dla znajomych, którzy się martwili moim dziwnym wyjazdem na Ukrainę. Natomiast skoro już zebrało się trochę osób, postanowiłem projekt kontynuować. Także przede wszystkim z tego miejsca chciałbym Wam podziękować za poświęcony czas, za to, że obejrzeliście moje wypociny, za to, że część z Was komentowała i za to, że nawet niektórym się podobało. Także z tego miejsca serdecznie Wam dziękuję i zapowiadam, że w ramach wolnego czasu jakaś kontynuacja na pewno się pojawi. Dobra, zobaczmy sobie tę miejscówkę, gdyż jest bardzo ciekawo sowiecka. Przed wejściem stoją dwa działa. Jak tu ostatnio byłem, jeszcze ich nie było. Albo tak mi się wydaje przynajmniej, że ich nie było. Bardzo typowe sowietowe pomniki. To oczywiście jakaś chłopka wita bohaterów, no bo jakżeby inaczej. Bohaterowie oswobodziciele. Tutaj pan raczej nie jakiś konkretny, tylko żołnierz salutujący z pepeszą. Na górze oczywiście gwiazda, sierbi młot ze sztandarami. No i tablice pamiątkowe z racji, że jest to zbiorowa mogiła też przy okazji. Zestawienie wojsk, które walczyły. O, SSSR pobieda. Bardzo ciekawe. Ale skąd w ogóle i dlaczego? Gdyż jesteśmy na Słowacji. Słowacja jako sojusznik Niemiec miała względny spokój. Jednak wydarzyło się tak, że Słowacy, kiedy już zauważyli, że Niemcy wojnę raczej będą przegrywać, postanowili zmotać sobie powstanie narodowe. To powstanie narodowe było oczywiście komunistyczne i nie za bardzo szło, w sensie najpierw partyzanci robili swoją robotę dywersyjną, przez co Niemcy wkroczyli na Słowację. To też zrobiło się gorąco. Słowacy wyprosili w Moskwie interwencję. A że armia radziecka była akurat w okolicy Krosna i w kierunku Jasła miała Niemców dalej wypychać, to postanowili, że przedrą się przez Karpaty i wspomogą Narodowe Powstanie Słowackie. Poszło im jak niejednokrotnie, czyli jak po grudzie, gdyż założenie było takie, że szybciutko w 2 dni zdobędą Dukle, potem pójdą na południe przez Przełęcz tutaj właśnie dukielską. Z Duklą męczyli się ponad 2 tygodnie, z całą resztą szło im wcale nie lepiej. Oprócz tego miejsca jest tutaj w okolicy kilka miejsc, które upamiętniają całą tą operację. Część po stronie polskiej, część po stronie słowackiej. Wydaje mi się, że po słowackiej stronie trochę ciekawiej jest to zrobione. Koniec końców Niemcy oczywiście musieli się wycofać, jednak nie pod naporem tego pierwszego frontu ukraińskiego, tylko dostali informację, że pierwszy front ukraiński będzie miał wsparcie w postaci czwartego frontu ukraińskiego, który idzie bardziej ze wschodniej strony i mogliby się dostać w kleszcze zwyczajnie. Dlatego cofnęli się tutaj właśnie do miejscowości Świdnik, czy Swidnik, zwał jak zwał, na linię rzeki i bronili się tutaj. No potem oczywiście zostali dalej wyparci koniec końców. Jednak operacja, która miała trwać kilka dni, no, trwała 3 miesiące, także nie najlepiej to wyszło. A o wzgórza, które tutaj są okoliczne i oczywiście po stronie polskiej toczyły się na tyle zaciekłe walki, że wzgórza kilka razy przechodziły z rąk do rąk i obecnie nawet grzybiarze jeszcze potrafią wyciągnąć jakiś złom powojenny z lasu, po prostu chodząc sobie na grzyby.
tuż obok tego sowieckiego pamiętnika, memoriału, czy jakkolwiek inaczej to nazwać, jest jeszcze taka polowa wystawa sprzętu wojskowego, która należy do muzeum, który znajduje się w tamtym właśnie budynku, który widzicie. A ten samolocik, jeżeli dobrze kojarzę, to jest chyba Li-2, czyli odpowiednik amerykańskiego Douglasa, tylko robiony oczywiście po radziecku. I wydaje mi się, że to jest dokładnie to samo, co już kiedyś pokazywałem wam w Kijowie, jak byłem. Z tym, że w Kijowie można było do niego wsiąść. Tutaj raczej nie. Jest standardowo te 34-85. Jakieś pojazdy techniczne bardziej. Nie ma tego wiele, ale jak widać, dzieciaki się cieszą. O, Katiusza, jak wam ktoś powie, że macie rozrzut jak ruska Katiusza, to właśnie jak to. O, z tym, że tutaj, nie wiem czy widzicie, może z tej strony, jest napisane ZIS. I z tego co kojarzę, to Katiusze na takim podwoziu były produkowane już po wojnie. W czasach wojny były albo na ZIS-ie takim kwadratowym bardzo, albo na podwoziu amerykańskich ciężarówek, bo jakby nie Lend-Lease amerykański, to Sowieci by dojechali do dupy, a nie do Berlina. Jeszcze Su-85, tam gdzie ludzie robią sobie zdjęcia. Nie będziemy im przeszkadzać w takim razie. O, nawet Polacy okazuje się, bo o te 34-85 opowiadają o 4 pancernych i psie. No. Także dla fanów sprzętu wojskowego myślę, że może to być miejsce ciekawe. Ale tak jak mówiłem, sam pamiętnik jest jednym z kilku miejsc. Ta wystawka przy muzeum, do muzeum nie będę szedł akurat, ale zobaczymy sobie jeszcze kilka miejsc, w których są jeszcze wystawione różne eksponaty. Gdyż pierwszy raz jak usłyszałem o tym miejscu, to usłyszałem tekstem, że kurde, bo na Słowacji to nawet czołgi w polach stoją. Jak to w polach? No w polach. Kawałeczek po wyjeździe z miasta można też zobaczyć chyba najbardziej popularny, jeżeli chodzi o pomniki tutaj w okolicy, pomnik pojedynku T-34-85 z niemieckim pancerem 4. I tą drogą, tam jedzie się właśnie do słowackiej części, czy słowackiej wersji, można by powiedzieć, Doliny Śmierci. I tam faktycznie stoją czołgi w polach i za chwilę sobie tam pojedziemy i sobie je zobaczymy. No i sytuacja jest taka, że wychodzi się pod taką górkę z parkingu, idzie się kawałek, jeszcze kawałek, słoneczko dzisiaj przypieka. Szkoda, że tak nie przypiekało jak w górach. O, tu jest jeden. Tam jest drugi, nie wiem czy go widać. Tam jest trzeci. I tam na dole, koło parkingu są jeszcze dwa. Wszystkie takie same, co prawda, akurat w tym wypadku. Ale bardzo ciekawy, na żywo można powiedzieć, eksponat. Prawie że w miejscu, gdzie one operowały. O, tam jest jeszcze jeden. Który wybieramy? Może ten?
to. Kurde, trochę śmieci. To wygląda z góry, z czołgu góry. Słuchajcie, nurtuje mnie jeszcze jedna rzecz, ponieważ wcześniej zaglądałem tutaj, nic nie zobaczyłem ciekawego, natomiast tu jest większa dziura i tu pewnie nic nie widać, ale generalnie jest wnętrze czołgu i widać, jakby dolny włas był otwarty. Ten co prawda stoi w czukach, nie będę próbował, ale te, które są tam przy parkingu, dwa, takie ładne, pomalowane, one stoją na też ładnym betonowym postumenciku. I kusi mnie strasznie, żeby zobaczyć, czy tam się nie da wejść po prostu od spodu. Zaraz idziemy zbadać tą sprawę, tylko muszę stąd zejść i się nie zabić przy okazji. O, tam jest jeszcze jeden po drugiej stronie drogi. Właściwie w którą stronę by się stąd nie pojechało, to stoi jakiś. Jak nie przy drodze, to w polu. Nie wiem dlaczego, ale idąc z parkingu wydawało mi się, że taką półka dla karabinu maszynowego jest pomalowana. Jednak nie jest. Może się tak słońce odbijało. Ale tam jest drugi, to tam sobie ludzie się zadowolą. A ja się muszę zadowolić. Leż grzecznie. Leż grzecznie. Czy tam? Kurde, no. No dałoby się wejść. Dobra, chodźcie ze mną. Tak to wygląda w środku. Kurde. Czekajcie sekundkę. To zrobić. Czy ja potem stąd wyjdę? Czy ja potem stąd wyjdę, moi drodzy? To nie jest takie oczywiste. Ale jakbyście byli ciekawi, jak wygląda silnik od T3485 i jak można postrzelać z działa, to zapraszam. Dziura, kurczę, trochę słabe światło robi, ale tutaj przedział amunicyjny, wieżyczka dowódcy.
No co wam powiem? No jesteśmy w czołgu. Panie, tu gdzieś, to jakby trochę, przysłonić. Tutaj Grigori operował. Silniczek bardzo ładny. Ale jest tu trochę śmieci. Jest tu piekielnie gorąco teraz. Dlatego palę stąd wroty. Jak ja stąd teraz wyjdę? Tak jak wszedłem. Może. Ludzie, kochani. Po co ja mam takie głupoty w głowie? Idziemy stąd, kurde. Jadąc kawałek dalej, wjeżdżając w taką polną dróżkę, można spotkać jeszcze jeden samolocik. To jest prawdopodobnie ten sam Li-2. Tylko tutaj można sobie go przynajmniej pooglądać z bliska. I jest zdecydowanie bardzo kameralnie, bo jak na weekend to po prostu nikogo nie ma. Tak to generalnie wygląda. Do niego już raczej wchodził nie będę. Myślę, że to się nie uda tak czy inaczej. Ale chyba nowa podmuróweczka. Jest potencjał. Może nie na ten moment, ale jak ktoś przetrze szlak, to jest potencjał, żeby tam wleźć do środka.
Chyba że gdzieś po skrzydę. Teraz tu powinny się pojawić zegary i gramy w symulator. Ładuj burzącym! Nawet numery. Kurczę, ładne koryto. No, tam jest drugie. W bardzo niedalekiej odległości można też sobie zobaczyć bunkry armii czechosłowackiej, dowództwa właściwie czechosłowackiego, które walczyło po stronie Sowietów. Oczywiście jest to rekonstrukcja, natomiast jak komuś bardzo prędko do wojaczki, to niech sobie przyjedzie i posiedzi trochę w ziemiance, to może ochłonie. No widać, że folią zakonserwowane. Jednym z dowódców Czechosłowaków walczących po stronie Sowietów był późniejszy prezydent Słowacji, pan Ludwik chyba Swoboda. Bodajże zastąpił swojego poprzednika z takiegoż to powodu, że ofensywa nie za bardzo szła i uznali go za niekompetentnego poprzednika, oczywiście, w sensie. No chyba że coś pomieszałem albo mi się pomyliło, to się poprawię. O, tak to wygląda z góry. Takich ziemianek tu jest no kilkanaście minimum. Pewnie by było więcej, jakby pójść tam dalej w las. Puk, puk, dzień dobry. Panie Swoboda, nie ma pana w domku. Niełatwe było życie żołnierza wtedy. Oczywiście takie stanowiska zrekonstruowane są akurat w tym miejscu, natomiast na każdym praktycznie, na każdej górze, na każdym pagórku, które broniło przesmyku, takie bunkry, okopy, ziemianki i inne tego typu rzeczy były standardowo zlokalizowane. Tak jak mówiłem chyba wcześniej, niektóre z takich gór po naszej stronie jest taka słynna Góra Franków. Przechodził z rąk do rąk chyba 8 razy, jeżeli dobrze pamiętam. No bo ze wzgórza, z jakiegokolwiek podwyższenia, dużo łatwiej prowadzić ostrzał artyleryjski, dużo łatwiej nim celować. No i dzięki temu dużo łatwiej się bronić potem. Strasznie duszno się zrobiło. Dobra, uciekamy. Jeszcze jeden punkt na mapie.
przynajmniej po stronie słowackiej, do odwiedzenia. A ostatnim miejscem jest cmentarz i pomnik też upamiętniający właśnie żołnierzy czechosłowackich. Tam po drugiej stronie ulicy jest czołg oczywiście, bo cóż innego mogłoby tutaj być. Po drodze przy okazji jadąc można też zauważyć przynajmniej kilka cmentarzy niemieckich. Także można powiedzieć, że jest komplet. Sztandary sowieckie całkowicie. O, jest i pan Swoboda. Wyzwoliciele, żeż ich mać, Armia Czerwona. Niektórzy to na pewno jakieś szychy mają nawet po piersiach. Sierżant. Kapitan. Jest jeszcze za mną tam hen z tyłu wieża widokowa, która jak tu byłem wcześniej była zamknięta do renowacji. Obecnie z tego co czytałem jest otwarta i jest w środku jakieś niewielkie muzeum. Natomiast nie będę wam pokazywał muzeów ze względu na to, że wtedy nie będzie tutaj po co przyjeżdżać. Jak wam pokażę absolutnie wszystko, to widać prawie że z drogi, więc nie ma w tym żadnej zagadki. Natomiast miejsce jest na tyle blisko, zwłaszcza dla kogoś, kto jest z południa, bo Świdnik, w którym byłem, jest 20 km od granicy dosłownie, więc spokojnie można tutaj przyjechać i sobie to pozwiedzać. Jest to w bardzo niewielkiej odległości wszystko od siebie. Muzeum w Świdniku, wieża widokowa tutaj i jest jeszcze po naszej stronie Muzeum Ziemi Długielskiej, czy jakoś tak. Tam też jest niewielka wystawka odnośnie właśnie rzeczy, które tutaj się działy. Nie chciałem przytaczać też całej tej historii. Naczytałem się trochę na ten temat, muszę przyznać. Ale opowiadania o tym, że w tym roku działo się to, w ilości takiej i takiej, bili się ci z tamtymi, wydaje mi się, że jest trochę bezcelowe. To dla historyków zostawmy. Natomiast faktycznie były to największe walki, które się toczyły i w Polsce, i na Słowacji. Uczestniczyło w nich ponad 1000 czołgów. Jakby zsumować oczywiście wszystkie, które brały udział. Razem z tymi z wsparcia potem. I kilka tysięcy dział. Także nie dziwne, że tutaj co kawałek można znaleźć jakiś czołg stojący. Po naszej stronie w muzeum też stoi bodajże T-34-85 i chyba Su-152. No i faktycznie jak się wejdzie do lasu,
to ludzie do tej pory jeszcze coś znajdują. Także o każdy ten pagórek były bardzo mocne walki i działo się tutaj naprawdę bardzo dużo. Z jakiegoś powodu, no nie wiem, w szkołach się nie mówi o takich rzeczach, pomimo że jest blisko, jest ciekawe. Zresztą nie wiem jak u Was, ale za moich czasów to wydaje mi się, że na historii w szkole to niczym ciekawym się nie mówiło. No ale nic. Jedziemy na polską stronę i tam zakończymy dzisiejszą przygodę. Chciałem jeszcze Wam powiedzieć o tym, że po naszej stronie o drogę Dukla-Żmigród toczyły się najzacieklejsze bitwy i dlatego gdzieś w tamtym rejonie po prawej stronie od tej drogi jest właśnie nasza Dolina Śmierci. Natomiast w 5 minut i w kilka kilometrów spierniczyła się całkowicie pogoda i chyba sobie zrobię małe przeczekanie na przystanku, bo tak jak Armia Radziecka wbijała się klinem w niemieckie pozycje obronne, tak ja się chciałem wbić klinem w burzę, ale no ale jest dość grubo. No. To też w związku z powyższym, drodzy moi, zarządzam przerwę. No cóż, myślę, że pogoda nie da nam tego zakończyć w żaden ciekawszy sposób, bo jest tak jak jest.